Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja witam ciepło wszystkich na czytaniu tygodniowym i tradycyjnie zobaczymy ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, dalej rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Zachęcam Was do sprawdzania czytań na czerwiec, są już one na moim kanale. Ja je gdzieś tutaj na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką również znajdziecie link do czytań. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. I to nieważne, czy jeśli chodzi o tygodniowe, czy miesięczne, czy na miłość, czy cokolwiek, sprawdzajcie po prostu znak słoneczny i znak ascendentalny. Przejdźmy do czytania, a dzisiaj zaczniemy od bliźniąt, dlatego że osoby spod tego znaku mają urodziny. Wszystkiego dobrego. Jaka będzie dla Was ogólna energia bliźnięta? Dobrze, jest to karta, która no właśnie symbolizuje Wasz znak. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Może baran, lew, strzelec? Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi konieczność wybierania. Nie wiem, o co tutaj chodzi jeszcze. Konieczność wyboru. Jak Wy się przedstawiacie? No, słuchajcie, naprawdę niezłe czytanie. I już chyba wiem, o co tutaj chodzi, bo ja wcześniej wspomniałem, że tutaj odchodzi do przeszłości konieczność podejmowania decyzji, wyboru. Ale to jest związane z tym, że może być dosyć dużo obowiązków w tym tygodniu i nie ma tak, że nie wiecie, w co włożyć ręce. Po prostu wiecie dokładnie, co macie robić. Nie musicie tutaj wybierać mniejszego zła, mniejszego pożaru do ugaszenia na przykład. Jaka będzie dla Was rada? Wycisnąć ten tydzień jak cytryna, albo w ogóle możliwość, która pojawi się na horyzoncie. Czego raczej nie robić, czego unikać. No dobrze, słuchajcie. Jest nieźle, ale w ogóle to wspomnę na samym początku, że pojawiło się sporo ognia. Nie wiem, czy Wam coś mówi trygon ognia, baran, lew lub strzelec, bo może tutaj rzeczywiście ktoś do Was przyjść spod tych znaków wyżej wymienionych, ale w ogóle mam wrażenie, że to będzie dosyć szybki tydzień, bo zobaczcie, z przełożenia jest dla Was karta 8 buław, a jest to karta po pierwsze komunikacji, szybkiej, szczerej i konkretnej. Z tego, co tutaj widzę, to raczej takiej ku pokojowi, ku pogodzeniu się. 8 buław w ogóle mogłaby sugerować, że jakieś wieści do Was idą, ale też, no zobaczcie na te płonące buławy, jest to informacja, że tydzień po prostu będzie szybki. Przeleci jak na pstryknięcie palcem. No po prostu oby do weekendu, jak to się mówi, i no w weekend już można odpoczywać. Szybko, dużo się dzieje, ale zobaczcie, w ogólnej energii
macie kartę kochanków i kochankowie to właśnie karta, która odpowiada znaku bliźniąt, więc no fantastycznie, dlatego że gdzieś jesteście w swojej energii. Natomiast jeśli chodzi o bliźnięta, jeśli chodzi o kartę kochanków, to ona w ogóle mogłaby sugerować tutaj jakiś sojusz pomiędzy dwoma osobami lub w ogóle częściami, dwoma stronami, no nie wiem, może nawet nie tylko sporu, ale w ogóle pomiędzy dwoma stronami. Sojusz, takie pogodzenie się, jedna strona sprzyja drugiej, druga pierwszej. Zobaczcie, no nie bez powodu mówimy na tę kartę kochankowie, ale co jeszcze chciałem powiedzieć, że chyba tyle. No tak. No właśnie, te wiadomości, które mają przyjść do Was w tym tygodniu, będą raczej takie scalające, będą raczej takie no, pozytywne, mam wrażenie. Znaczy pozytywne, negatywne. Słuchajcie, to jest bardzo sporna, że tak powiem, kwestia. Ale tutaj nie widzę złego czegoś. Powiedziałbym, że raczej ku scaleniu, ku całości. I zobaczcie, przychodzi do Was karta rycerza buław. No, a rycerz buław to jest właśnie przedstawiciel trygonu ognia. Ewentualnie to jest no, taki jeździec, który tutaj ewidentnie jest rozjuszony, wybuchowy. No tutaj bardzo szybko działa, bardzo konkretnie. Być może nawet pod wpływem jakiejś presji, albo w ogóle, słuchajcie, swoich zwykłych ludzkich emocji. I teraz tak. No, z jednej strony jest to tylko potwierdzenie, że w tym tygodniu raczej się zadzieje. Tych pożarów będzie sporo, ale jako że tutaj macie kartę kochanków, no to powiedziałbym, że nie będzie żadnego problemu z ich ogarnięciem. Wręcz mam wrażenie, że działacie kojąco na otoczenie, ale to zaraz powiem dlaczego. W każdym razie ten rycerz buław, no mógłby właśnie pokazywać jakąś bardzo rozjuszoną osobę, no, która gdzieś tutaj jest buńczuczna, lubi się pozaczepiać, że tak powiem. I teraz słuchajcie. Do przeszłości odchodzi karta dwójki monet, a dwójka monet to karta żonglera, no, który żongluje wyborami. I teraz tak. Albo po prostu nie wie co zrobić, albo w ogóle tak patrząc na cały rozkład, no to mi się wydaje, że ten żongler sugeruje sytuację, w której ola Boga, mam tyle obowiązków, nie wiem w co włożyć ręce, tego nie skończyłem, a już muszę kolejne zacząć. Nie mogę się skupić, muszę wybrać, co dzisiaj będę priorytetyzować, co mogę odpuścić albo zrobić następnego dnia. Ta karta odchodzi do przeszłości. To tak jak bliźnięta byłyby w stanie gdzieś tak bardzo spokojnie ogarniać rzeczywistość, bez jakiejś konieczności panikowania, tak bym powiedział. Tym bardziej, że otoczenie panikować może. Jeśli chodzi jeszcze o jakąś propozycję, która tutaj ostatnio mogła przyjść, no to wydaje mi się, że decyzja jest podjęta i chyba jest to na tak. I w Radzie też jest raczej na tak. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta Asa Kielichów. Przepięknie, dlatego że no, jest to karta początku nowej miłości, ale nie tylko. Oczywiście być może ktoś z Was zauroczy się bądź zakocha. Sprawdzajcie czytania na czerwiec, tam jest więcej o miłości i uczuciach i dla singli, i dla osób w związkach. Ale zobaczcie, no, ta karta Asa Kielichów jest taka, no, pogodna. Ona tutaj mówi o jakimś ukojeniu i no, nie bez powodu tutaj powiedziałem, że jesteście ukoicielami dla otoczenia, bo no, w otoczeniu pokazuje się rycerz buław, czyli ten ognisty, wybuchowy. No a Wy, As Kielichów, pokojowo, miło, z optymizmem. Super. Powiedziałbym też w ogóle, że jakaś propozycja, jeśli będzie na tak, to już mówiłem, chyba, jeśli będzie przyjęta, no to raczej tutaj ku Waszemu zadowoleniu. W ogóle As Kielichów sugeruje, że, już zwłaszcza w połączeniu z kochankami, że no tutaj jesteście w stanie wybaczać, przymykać oko i nie ma to nic związanego z uległością, raczej z taką łaską. Ale w takim pozytywnym z tego słowa znaczeniu. Zobaczcie, w Radzie macie kartę maga i momento.
Co ten mag nam chce tutaj powiedzieć? Karta maga sugeruje, że coś jest na tak bym powiedział, że za coś się trzeba zabrać, coś trzeba przyjąć, coś trzeba spróbować. Mag to jest karta manifestacji, czy tam alchemik, na zasadzie, że no tak, tutaj macie wszystkie narzędzia do tego, aby coś wykonać, aby coś zrobić i nie trzeba się obawiać, po prostu tylko trzeba to zrobić. I czy to chodzi o przyjęcie propozycji, czy na przykład o flirty tutaj z nowo poznaną osobą, czy na przykład, jeszcze jedna rzecz. No bo Max, słuchajcie, może dużo gadać, a mało robić. Czaruje, tutaj ładne oczy robi, takie wiecie, maślane i myśli, że mu tutaj wszystko ujdzie na sucho. Jasne, mówiłem wcześniej, że pokazujecie się pokojowo, ale no tutaj trzeba z takim magiem krótko, po prostu. Nie czaruj, tylko pokaż, no tutaj na co cię stać. I teraz, czego nie robić, czego unikać i to jest ważne, myślę, bo zobaczcie, jest to karta kapłana, czy tam papieża, czy arcykapłana, która w ogóle przedstawia byka, ewentualnie, trygon ziemi. Ale ta karta mogłaby sugerować jeszcze o czymś innym, o kontroli, o takim przewodzeniu, o konieczności posiadania wszystkiego, że tak powiem, idealnie i pod linijkę. I teraz zobaczcie, konfrontując to z rycerzem buław, jest to dla Was informacja, żeby co? Wyluzować się trochę i nie próbować kontrolować sytuacji, nie kontrolować wszystkiego, bo tylko gdzieś Wam to przyniesie stresu. Tym bardziej, że tutaj mam wrażenie, że będzie co, ale nie trzeba. Po prostu spokojnie, w swoim tempie. Tutaj też jest taka informacja, żeby nie pozwolić jakiejś osobie dominować w pewnej relacji, o której wcześniej mówiłem. Tutaj jakby to powinno być na równi. Nie ma żadna osoba tutaj dominować. Co jeszcze tutaj miałem powiedzieć? No tak, nie próbujcie na siłę kontrolować sytuacji, bo mogą być różne takie zwroty akcji w tym tygodniu i po prostu trzeba za nimi podążać, a nie się wkurzać, że coś tam nie wyszło. Wszystkiego najlepiej. Teraz raki. Witam Was na tygodniówce i sprawdźmy dla Was ogólną energię. Co do Was przychodzi, co pojawia się, albo kto słuchajcie, nie wiem, to znaczy wiem, ale nie wiem dlaczego, bo tutaj już macie dwie karty byka, ewentualnie panny lub koziorożca. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj na razie macie dwóch króli i jednego kapłana. Silne osoby. Jak Wy się przedstawiacie? Czy będzie trzeci król lub królowa? Jest królowa, słuchajcie, nieźle. Jest sporo osób w tym czytaniu. Jak na razie to na 4 karty mamy 4 osoby w ogóle. Jaka będzie dla Was rada? Powiem tak. Pokazujecie się jako osoby dojrzałe, myślące i osoby, które wiedzą, na czym stoją. Czego nie robić, czego unikać.
I w ogóle to powiedziałbym, zacznę właśnie od tego, że w tym tygodniu trzeba sprowadzić kogoś na ziemię. I to tak porządnie, bo ktoś mógł się za bardzo rozgościć. Czy to chodzi o, albo po prostu poczuć zbyt swobodnie w waszym towarzystwie. I szczerze, mi się wydaje, że to może być nawet związane coś z pracą lub z osobami, z którymi łączą was finanse. Ktoś tam wam, nie wiem, może robi remont na przykład, czy coś takiego. Zobaczcie, tutaj z przełożenia jest karta trójki monet. A trójka monet to karta, która sugeruje budowanie solidnych fundamentów. No w ogóle słuchajcie, poczucie, że jesteście na dobrej drodze, aby zbudować coś solidnego. I teraz tak, o co tutaj chodzi? Może ktoś rzeczywiście ma remonty, może coś tworzy. Ewentualnie, tutaj mam wrażenie, że w tym tygodniu, oprócz tego, że jest tak spokój w głowie, w sensie wy twardo stąpacie po ziemi, to jeszcze oprócz tego przy tej trójce monet jest informacja, że macie możliwość budowania z kimś takiej relacji stabilnej od podstaw. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Czyli gdzieś tutaj bez chowania się po kątach, bez, no nie wiem, robienia komuś pod górę albo podkładania się. Tutaj jest coś budowane na solidnych fundamentach, czyli na jakimś zaufaniu, na rozmowie szczerej. No i słuchajcie, no właśnie, bo w ogólnej energii jest dla was karta kapłana, czy tam papieża i jest to w ogóle karta byka, czyli moja. Ale w ogóle mogłaby ona też sugerować inne znaki z trygonu Ziemi, czyli na przykład Panny lub Koziorożca. Ale w ogóle ta karta sugeruje przede wszystkim, no oprócz tego byka, kontrolę, przewodzenie. I ja bym powiedział, że jest właśnie w tym tygodniu ktoś lub coś, co trzeba skontrolować, sprowadzić do pionu. Gdzieś tutaj ktoś, mam wrażenie, że za bardzo buja w obłokach. Jest to tydzień przejmowania przez was kontroli. Wydaje mi się, że nad relacją w pracy bądź relacją z kimś, z kim was właśnie łączą pieniądze, interesy. Być może te remonty, być może wam ktoś tam ogródek robi, już tam nie wiem, nie będę wymyślał. I teraz zobaczcie, kto do was przychodzi, a przychodzi król monet. Czy tam królowa, to już możecie sobie odwracać tę energię. I to jest kolejna karta byka, ewentualnie panny lub koziorożca. I teraz tak, no król monet jest dosyć podobny do karty kapłana, ale on jest tutaj raczej pokazywany jako osoba ciepła, empatyczna, dobry ojciec, dobry taki przewodnik, autorytet, ktoś, kto umie się zaopiekować. Mam wrażenie, że to może być ktoś, kto ma głowę do interesów, ktoś, kto świetnie wie, co zrobić w sytuacji związanej właśnie z pieniędzmi lub z pracą. I to oczywiście możecie być wy. Kontrolujecie sytuację w pracy, kontrolujecie sytuację związaną z remontem, czy tam z nauką. No bo tutaj wiecie, w tych monetach to mogą się te trzy, powiedzmy, czy tam jeszcze nawet więcej, ale no te główne, wiecie, zony, strefy zawierać. Król monet, powiedziałbym, że jest osobą, która w taki właśnie sposób asertywny, empatyczny, dojrzały, no umie gdzieś tutaj innych doprowadzić do porządku. I to jesteście wy. Kogoś do porządku trzeba będzie doprowadzić. Tym bardziej, że zobaczcie, no tutaj do przeszłości odchodzi król buław z kolei. No i jest to przedstawiciel trygonu ognia. Baran, lew lub strzelec. I słuchajcie, tu jeszcze jedna mi rzecz przyszła do głowy. No w ogóle zobaczcie, jakie tu są mocne osobowości. Tutaj król monet, król buław i kapłan. No, król buław mógłby być osobą, która właśnie coś pospiesza, przyspiesza, wymaga bardzo jakoś dużo, tutaj nie wiadomo co. Może to też być ktoś z relacji romansowej. Nie wiem, czy powiedziałem baran, lew, strzelec. Pewnie tak. Ewentualnie, słuchajcie, no to też może być osoba, z którą po prostu ostatnio się ścinacie. Jest niezły konflikt, na przykład w pracy.
I ta osoba, mam wrażenie, że bardzo dużo traci przy Was swoim nadmiernym gadaniem, nie wtedy, kiedy trzeba, albo słuchajcie, jakimiś plotkami, czy no w ogóle udawaniem, że pracuje. Wy tutaj, no raczej bardzo dojrzale i tak, wiecie, tak jak trzeba. Słuchajcie, przedstawiacie się jako królowa mieczy. Albo król mieczy to też sobie możecie odwracać. I no słuchajcie, królowa mieczy też jest bardzo mądra. Jest osobą, która umie wykorzystać swoje doświadczenie. Jest osobą, która broni do siebie dostępu, ale nie odpychając kogoś czy krzycząc na kogoś, jak na przykład mógłby to zrobić król buław. No tylko ona gdzieś tutaj po prostu jest tak pewna siebie i stateczna, że tak powiem, i dojrzale się zachowuje, że właściwie no tutaj do jakichś dziwnych, chaotycznych sposobów nie musi się no gdzieś tutaj skłaniać. Jest to osoba, która ma szacunek u innych i mam wrażenie, że jeśli chodzi o te relacje finansowe, tutaj też możecie wzbudzić szacunek do siebie, czy wśród współpracowników, którzy ostatnio coś tam broją, ewentualnie jeśli chodzi o pracodawców, albo wybaczcie, ktoś, kto Wam robi remont. Słuchajcie, w Radzie jest karta 7 monet i właśnie jest to karta cierpliwości, oczekiwania, planowania. I teraz tak, no co? No tutaj raczej wygracie tą dojrzałością, swoim spokojem, raki jak oaza spokoju i w ogóle przygotowaniem się. Zwłaszcza jeśli tutaj mają być rozmowy o pieniądze, bądź w ogóle rozmowy z jakimiś osobami, które uważają się za autorytety. Tak bym powiedział. W ogóle, słuchajcie, jeśli chodzi o inwestycje, to też bym powiedział, że wypadałoby się wstrzymać, ale Wy chyba wiecie. To tutaj jest takie potwierdzenie, że to, co Wy wiecie, to tak ma być. Mam nadzieję, że łapiecie. No i teraz właśnie, czego nie robić, czego unikać. Zobaczcie, jest to karta siły, mocy. Tresterka pumy tutaj czarnej, piękna karta. Ale w ogóle słuchajcie, ta karta jest dosyć blisko króla buław. I powiedziałbym tak, no tutaj w negatywie unikacie osoby, która jest egocentryczna, patrzy w ogóle z perspektywy ego na rzeczywistość. Lubi się kłócić, dużo gadać, tutaj emocje ją ponoszą. Takiej osoby unikać, być ponad tę osobę, tak emocjonalnie dojrzalej się zachowywać. Ewentualnie w ogóle unikać bycia, zachowywania się tak jak ta karta. Tutaj bym powiedział. Czego nie robić, czego unikać? Powiem tak, jeśli z kimś tam trzeba w cudzysłowie walczyć o honor, to mi się wydaje, że zachowanie drugiej osoby, czy tam drugiej strony już samo decyduje i pokazuje, kto tutaj, że tak powiem, wygrywa w tej bitwie w cudzysłowie. Wszystkiego na nie. Teraz lwy, ja Was witam ciepło na tygodniówce i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Radośnie, wesoło. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Coś możecie otrzymać, dostać i nie wiem, czy to też nie było w tamtym tygodniu. Sprawdźcie w razie czego. Co odchodzi do przeszłości? Ok. Odwrócona karta, ale dobrze. Niech tak zostanie. Jak Wy się przedstawiacie? Dobra, czyli jak odwrócona karta odchodzi do przyszłości, to znaczy, że możemy ją postawić w pozycji pionowej i uznać, że to przychodzi. Zamotałem pewnie, ale
Mam nadzieję, że rozumiecie. Ja chyba tak. Jak wy się przedstawiacie? I tutaj dziwna rzecz. No tutaj się zdziwiłem. Jaka będzie dla was rada? Mam wrażenie znowu, że lwy na coś oczekują. I mówię znowu, bo w tamtym tygodniu też mam wrażenie, że coś takiego było. Dobra, radę mamy. Sprawdźmy w takim razie, czego nie robić lub czego unikać. No dobrze. No to w takim razie już nie wiem, o co tutaj chodzi. Okej. Może pójdźmy tym tropem, że coś będzie wam dane, coś otrzymacie i na to najprawdopodobniej było, no czekałyście, ale to zaraz, słuchajcie, bo już się zamotałem. Z przełożenia karta dwójka mieczy i karta dwójki mieczy mówi o takim odcięciu się. No tutaj jest jakaś wojowniczka, która ewidentnie właściwie w tej talii jest gotowa do walki, ale ta karta raczej sugeruje takie odcięcie się od jakiegoś być może problemu lub sytuacja, w której nie macie jakiejś wiedzy, nie wiadomo o co chodzi, czy tam coś się zadzieje, czy to przyjdzie do was, czy dostaniecie. Słuchajcie, no może tutaj ktoś czeka, strzelam, na zwrot podatku, czy jakiś bonus dodatkowy, premię, tak mi się wydaje. To już sobie wybierzcie i powiedzcie mi, napiszcie. Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta rycerza kielichów na takim wodnym koniu i on raczej jest tutaj zadowolony. No ta karta sugeruje, że raczej będzie to tydzień wesoły i nastawiony bardziej na przyjemności, aniżeli na jakieś poważne rzeczy. Tak mi się wydaje. No, lwy są w dobrym nastroju, w każdym razie. Jeśli chodzi o rycerza kielichów, no to tutaj on wznosi ten kielich do góry i gdzieś wychodzi na to, że ma się z czego cieszyć. Być może dlatego, że ta sytuacja w postaci dwójki mieczy, która była niejasna, no gdzieś po prostu się wyjaśni. O, tak bym powiedział, najprościej, chociaż mam nadzieję, że to prosto. Słuchajcie, przychodzi do was karta szóstki monet, jedna z moich ulubionych w tej talii. Nie doceniam jej. Właściwie nie doceniałem wcześniej, bo teraz już zaczynam. I ta karta, no jest kartą charytatywności, ale mówi w ogóle o równowadze w braniu i dawaniu. No to tak jak rzeczywiście w tym tygodniu ktoś by wam coś podarował. No lwy gdzieś najprawdopodobniej otrzymują ten bonus, czy zasilenie, czy zwrot podatku. To, o czym wcześniej mówiłem. W każdym razie to może być gdzieś ku waszemu zaskoczeniu. Tutaj przy tej karcie charytatywności, czyli szóstki monet, też słuchajcie, możemy mówić o pewnego rodzaju propozycji, na którą trochę możecie się na początku gdzieś tak wiecie, zamykać, z dystansem to traktować. Nie wiem, czy to nie jest coś związane z taką sferą, gdzie trzeba zainwestować pieniądze. Czy to jest, no słuchajcie, już tutaj znowu będę wymyślał, bilety lotnicze, wycieczka, czy na przykład działka, czy zakup jakiegokolwiek tam innego nieruchomościa. I teraz tak, co tutaj miało odejść do przeszłości, ale nie odchodzi, dlatego że karta była odwrócona. Jest to, zobaczcie, 9 monet. W ogóle, słuchajcie, dużo monet w tym waszym czytaniu, no więc gdzieś wychodzi na to, że może tutaj rozmawiamy, a właściwie ja mówię o sferze finansowej, sferze związanej z pieniędzmi, z pracą. I teraz tak, 9 monet to karta samowystarczalności. Ona tutaj przedstawia osobę, która ma dosłownie tyle, ile potrzebuje. Raczej niczego jej nie brakuje. Na pewno jeśli chodzi o sprawy te finansowe, tak bym powiedział. Tutaj
jako że dostaniecie jakąś odpowiedź, informację bądź jakieś zasilenie, no to tutaj jest informacja, że możecie się rozkokosić i spać spokojnie. Zobaczcie, no, ta 9 monet tutaj przedstawia jakąś elficę, która jest w lesie ze swoim pawiem, relaksuje się. Samowystarczalność. Macie tyle, ile potrzeba. Po prostu. Też bym zasugerował, że widzę tutaj takie naprawdę docenianie takich małych przyjemności, małych rzeczy. No nie wiem, być może na wiosnę, czy tam właściwie już prawie na lato. Po prostu może przyjemność Wam sprawia spędzanie większej ilości czasu na świeżym powietrzu, jakieś wyjazdy, w ogóle słońce. To Wam wystarczy, tak bym powiedział. No i przy okazji pieniądze też się zgadzają. Ale, i to jest dziwna rzecz, bo zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta 5 kielichów, a 5 kielichów, momento, 5 kielichów to pewnego rodzaju nostalgia i taka tęsknota za czymś, czego nie macie. I widzicie, tu jest właśnie sprzeczność. Bo wcześniej powiedziałem, że jest samowystarczalność i macie tyle, ile trzeba, przynajmniej w takim świecie, słuchajcie, no materialnym. I tutaj gdzieś małe przyjemności Wam jak najbardziej dają dużo radości, ale tutaj, słuchajcie, jest tęsknota za czymś bądź za kimś, kogo przy Was nie ma. I mi się wydaje, że to może być rzeczywiście byk, panna, koziorożec, dlatego że dużo trygonu ziemi się tutaj pokazało. Ewentualnie lwy nie są przekonane o tym, czy by przyjąć jakąś propozycję lub obawiają się, jeszcze jedna rzecz, ale wymyślam dzisiaj, obawiają się, że jeśli teraz się nie zdecydują na zainwestowanie w coś pieniędzy, to gdzieś najprawdopodobniej okazja ucieknie sprzed nosa, chciałem powiedzieć sprzed oczu. Coś na tej zasadzie. O. Co jest w Radzie? Słuchajcie, w Radzie jest karta Pazia Mieczy, a Paź Mieczy to jest osoba młoda, młodsza. Może nawet nie tylko jeśli chodzi o wiek, ale w ogóle duchem. I teraz tak, po pierwsze, w tej Radzie jest, żeby nie zapominać o tym, że nieważne co się dzieje na zewnątrz, gdzieś tutaj trzeba pielęgnować swojego, jak to się mówi, młodego ducha. Nie wiem, czy można tak powiedzieć. Chodzi dosłownie o to, żeby się nie przejmować wszystkim, tylko gdzieś tutaj wyluzować, doceniać to, co rzeczywiście, to, co jest na plus i na tym się po prostu skupiać. W Radzie też jest, żeby się postarać i raczej coś przyjąć, jeśli będzie taka propozycja. Ten Paź Mieczy w Radzie też, słuchajcie, sugeruje, żeby nie porywać się z motyką na słońce, jeśli chodzi o włożenie gdzieś pieniędzy. Czyli bardziej do skarbonki, aniżeli w jakieś tam inwestycje. Po prostu. To również jeśli, tak jak powiedziałem wcześniej, chodzi o inwestycje w nieruchomości, wyjazdy, coś takiego. Czego nie robić, czego unikać. I jest tutaj karta 4 buław. A 4 buław, to karta, która sugeruje stabilizację. No i raczej taki powód do zadowolenia w związku z tym, że jest Wam wygodnie. I teraz tak, tego proszę nie psuć sobie samemu lub sobie samej. Nie psuć po prostu swojego spokoju, dlatego że gdzieś najprawdopodobniej tyle, ile macie, tyle potrzebujecie. I to co powiedziałem wcześniej, ale też słuchajcie, ta karta sugeruje, żeby nie inwestować lub nie przeinwestować w właśnie domy, nieruchomości, jakieś tam inne działki oraz w jakiś czas spędzony z drugą osobą. Tutaj jest tak pokazane, zobaczcie, 2 osoby. Żeby nie przeinwestować, nie wiem, może w wakacje z kimś, tak mi się wydaje. Ciekawy jestem, czy z kimś to rezonuje. Wszystkiego najmniej. Teraz panny. Ja Was witam na czytaniu tygodniowym. No i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Och, tutaj ktoś na motocyklu Wam niesie wieści. Dobrze, miło. Co do Was przychodzi, co się pojawia?
Podobny przekaz chyba jak u osób spod znaku lwa. Co odchodzi do przeszłości? Znowu ten motocykl na pannie i panniczu. W ogóle słuchajcie, wybaczcie za te dźwięki, no ale cóż, jest wiosna, czy tam już prawie lato. No dajmy ludziom tam się, wiecie, wyjeździć. I motocyklom. Słuchajcie, może jest propozycja, do której podchodzicie bardzo rozważnie. Tak spokojnie. Ja się tutaj muszę zastanowić. Rada dla Was. Ewentualnie są gdzieś osoby spod znaku panny, które nie umieją się cieszyć z tego, co mają. Potrzebują więcej. No słuchajcie, też praktycznie same monety, więc to bardzo dobrze, bo denary czy tam monety to trygon ziemi. Byk, panna lub koziorożec, jesteście w swoim trygonie. I teraz tak, rada dla Was. I czego raczej nie robić, czego unikać? No, ciekawe to jest. W Radzie jest karta sprawiedliwości. Tutaj ewidentnie jest to związane, to czytanie z finansami, z pracą, ze strefą komfortu w Waszym życiu, Waszego życia. O, słuchajcie, momento. Wybaczcie. Chyba do kogoś rzeczywiście idą zmiany życiowe. Być może nie jesteście na nie gotowi lub gotowe. No, kto tam jest? No, właściwie nie wszyscy lubią zmiany. Słuchajcie, z przełożenia jest karta wieży. I wieża mogłaby sugerować o czymś takim nieuchronnym, niespodziewanym, znienacka. Coś, co się dzieje po prostu, no wiecie, nikt nie planował, nie wiadomo, było o tym wcześniej. Karta wieży może też sugerować, że coś tam runie. A co runie? No, ale słuchajcie, właśnie patrząc na cały rozkład, jest to niezłe czytanie. Ale co runie? No być może gdzieś złapiecie się za głowę, dlatego że będą takie możliwości do takiej zmiany. Jeśli chodzi o kartę wieży, to też ona sugeruje, że coś tutaj może trzeba poświęcić, żeby dzięki temu zrobić sobie miejsce na coś nowego. I mi się wydaje, że to chodzi o nową pracę, nową karierę zawodową. Na przykład. Może ktoś się w ogóle zastanawia, czy nie zmienić kierunku studiów. Zobaczcie. W ogólnej energii jest dla Was karta 9 monet. Karta samowystarczalności. No tutaj jest zadowolona, rozkokoszona elfica, która gdzieś tutaj ma wszystko, czego potrzebuje. Nie jest zależna od nikogo, jest jej swobodnie, lubi swoją strefę komfortu. Ogólnie rzecz biorąc radzi sobie świetnie. No i bardzo dobrze. No tutaj też w ogóle mam wrażenie, że w tym tygodniu spędzacie dużo czasu na świeżym powietrzu, gdzieś tam, gdzie jest natura. Tak bym zasugerował. Daje Wam to dużo spokoju, po prostu spokój. Z dala od jakichś tam wiadomości, bo ostatnio różne rzeczy się dziwne dzieją. I to na gruncie krajowym, ale to już nie będę nic mówił, słuchajcie. Nie wtrącam się. Niech sobie robią co chcą. Słuchajcie, przychodzi do Was karta Asa Monet. I As Monet sugeruje, jak wszystkie asy, nowy początek. W tym przypadku nowy początek związany z pieniędzmi, czyli z pracą, z nauką, z edukacją właśnie, być może z nieruchomościami. I to tak jak przyszłaby rzeczywiście do Was propozycja lub w ogóle możliwości związane z jakimś nowym początkiem, czy to właśnie zawodowo, czy edukacyjnym, ale z tego, co tutaj widzę, no trochę
nie chce Wam się wychodzić z tej strefy komfortu, czyli no jest fajna możliwość przeprowadzki może do innego miasta lub za granicę, lub gdzieś tam nawet wymiany jakiejś, powiedzmy, studenckiej dla studentów. Ale Wy tak, nie chce mi się, po co? Mi jest tutaj dobrze, świetnie mi idzie. As monet też sugeruje, że jeśli ktoś zaczyna pracę w tym tygodniu, nową, coś nowego, no to raczej tutaj czujecie się naprawdę na miejscu. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta Słońca i słuchajcie, jest to karta radości, optymizmu, no takich pozytywnych wibracji, że tak powiem. Piękna karta, tutaj jest pole słoneczników i złota królowa, ale powiem tak, ta karta odchodzi do przeszłości. To tak jak ktoś z Was nie umiałby lub nie umiała cieszyć się rzeczywiście z nowych możliwości, bo po prostu lubi strefę komfortu. Tak bym zasugerował. Ewentualnie komuś się po prostu nie chce zmieniać. No i słuchajcie, no ten motocykl, potwierdzenie, jakaś zmiana idzie. Karta Słońca tutaj odchodząca do przeszłości też mówi, że coś, co było bardzo niepoważne, być może jakaś osoba, która, wybaczcie, grała Wam na nerwach i przez nią nie było wiadomo, jak wygląda Wasza sytuacja finansowa czy zawodowa, no tutaj to się kończy, tak bym powiedział. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako królowa monet, albo król monet, to już sobie odwracajcie i no słuchajcie, jest to po pierwsze zdrowa egoistka lub zdrowy egoista, jeśli chodzi o, no tutaj to słońce odchodzące do przeszłości, czyli osoby niepoważne i takie lekceważące. No tutaj Wy jesteście ponad to. Znacie macie swoje poczucie wartości, macie godność, honor, zdrowy egoizm. O sobie myślicie i o dobru swoim, a nie o podkładaniu się komuś, kto na to nie zasługuje. Ewentualnie królowa monet jest osobą, no, która na gruncie finansowym, czy tam zawodowym, czy edukacyjnym, naprawdę jest na miejscu. Wie, jak zarządzać swoim czasem, swoimi pieniędzmi. Raczej tutaj, jeśli była wcześniej walka, chociaż teraz nie widzę walki, o coś, no to gdzieś tutaj wychodzicie na osobę, która to dostanie, to otrzyma. Tak bym powiedział. Królowa monet, no tutaj ona włada na tym dworze monet, tak bym zasugerował. Nieźle, stabilnie w każdym razie. Bardzo dużo też Wam daje ta natura, spędzanie czasu w naturze, na łonie natury. Rada. Słuchajcie, w Radzie jest karta sprawiedliwości. No i jest to informacja, żeby tutaj spółkować z wagą. Może bliźnięta albo wodnik, ale raczej waga. Ewentualnie dociekać sprawiedliwości. Tutaj też nawet na gruncie sądowym, jeśli rzeczywiście jest taka potrzeba. Ewentualnie sprawiedliwość sugeruje, żeby zadbać o takie ukojenie swojej duszy, rzeczywiście, swojego systemu nerwowego. W tym tygodniu ma być balans i nie psujcie sobie wymyślaniem problemów, tak bym zasugerował. Karta Sprawiedliwości mówi o tym, że tutaj trzeba by było naprawdę zastanowić się rozważyć jakąś opcję zmiany. Czego nie robić, czego unikać. 9 kielichów, czyli karta przyjemności lub karta, która pokazuje osobę, która zakłada tutaj jakąś maskę, dlatego że chce coś ugrać. Na pewno nie, zwłaszcza jeśli chodzi o pieniądze, jeśli chodzi o nieruchomości. Tutaj, jeżeli nagle ktoś jest miły, to znaczy, że czegoś chce. W tym przypadku. 9 kielichów też, słuchajcie, sugeruje, żeby nie popłynąć za bardzo z przyjemnościami, bo możecie wydać na to za dużo kasy. Tak bym powiedział. Co jeszcze ta 9 kielichów tutaj sugeruje? Chyba tyle. Słuchajcie, wszystkiego dobrego. Teraz wagi. Witam Was na czytaniu tygodniowym i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia.
Co do Was przychodzi, co się pojawia. Oczywiście albo kto. Wow, ale tydzień. Jak na razie cacuszko. Co odchodzi do przeszłości? No pięknie, naprawdę. Słuchajcie, do przeszłości odchodzi coś smutnego bądź nostalgia. Wagi, jak Wy się przedstawiacie? No cóż, tutaj akurat sprzeczność mała się pokazała. Wiadomo, normalnie być nie może. Chociaż normalnie, słuchajcie, normalnie to takie pojęcie względne bardzo. Jaka będzie dla Was rada? Słuchajcie, tutaj widzę coś takiego. Odwagi i wiary w siebie, po prostu. Ale widzę tutaj właściwie odwagę i wiarę w siebie, więc nie wiem. Czego raczej nie robić, czego unikać. W ogóle jest też informacja, żeby wagi pamiętały o sobie. Cokolwiek to dla Was znaczy. Troszczyć się o siebie. No, słuchajcie, ale przekaz, momento. Znaczy przekaz jeszcze nie wiem jaki będzie, ale dużo konkretnych kart. Już Wam pokazuję. Cesarz, siła, no i karta maga alchemika. I powiem Wam, że takiego zestawu nie widziałem dawno. Tutaj mam wrażenie, że trygon ognia dosyć mocno się zarysował, czyli baran, lew, strzelec. Albo w ogóle, no jest to czytanie związane z pasją i z Waszą witalnością. Już mówię. Zobaczcie, z przełożenia jest karta cesarza. No i cesarz z jednej strony to może być ktoś, kto jest w Waszym otoczeniu i lubi, bądź próbuje dominować, wymuszać, rządzić, rozkazywać. Dookoła tej osoby może być rzeczywiście to czytanie. Może baran, lew, strzelec. Ale w ogóle karta cesarza pokazuje, jak sama nazwa wskazuje, kogoś, i to jest Wasza energia, kogoś, kto ma tutaj wszystko pod kontrolą. Cesarz może sobie tutaj spokojnie usiąść, zrelaksować się. On jest pewny swoich dokonań i tego, że na przykład może wyjechać na urlop i zostawić biznes lub pracę, bo będą tam osoby, które jemu bądź jej to przypilnują. Cesarz, duża pewność siebie i takie poczucie, że kurczę, trzymam to życie w garści. Tak bym powiedział. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta maga lub alchemika. I z jednej strony alchemik może być osobą, która czaruje, dużo opowiada, tak słuchajcie, żeby Was gdzieś zbałamudzić. Być może jest to osoba, która dużo gada, a mało robi. I w porównaniu z cesarzem, ja bym powiedział, że to jest jedna osoba. Tutaj gdzieś może być rzeczywiście taka w Waszym otoczeniu. Ewentualnie karta maga też w ogóle pokazuje, że Wy w tym tygodniu macie na tyle głowę na karku, że gdzieś nie tyle, że umiecie kontrolować sytuację, ale też mam wrażenie, że podołacie wszystkim przez siebie samych wyznaczonym zadaniom, których może być całkiem dużo. Mag, słuchajcie, ma moc sprawczą. Tutaj widzę mnóstwo wigoru, tutaj widzę takiej naprawdę chęci i motywacji do zrobienia czegoś, do postarania się o coś lub o postawienie na swoim. Tak bym po prostu zasugerował. I teraz zobaczcie, przychodzi do Was karta siły, karta mocy, która
Tutaj przedstawia treserkę czarnej pumy i jest to karta, która mówi o tym, że znowu jest tutaj w Was mnóstwo pewności siebie, konkretu, no takiej, słuchajcie, asertywności, takiego działania, no słuchajcie, nawet bym powiedział, nie to, że chciałem powiedzieć, no asertywnego działania, ok? Już po prostu. Tak, niech będzie to asertywne. Jeśli chodzi o kartę siły, to w ogóle tutaj widzę zaznaczenie, podkreślenie swojego znaczenia gdzieś, swojego honoru, swojej godności. I teraz tak, już Wam mówię, o co może chodzić. Na przykład karta maga sugeruje, że no, ktoś tam będzie Wam oferował, proponował różne rzeczy, ale gdzieś najprawdopodobniej, no, jako że to jest karta maga, no gdzieś tutaj czaruje. I teraz tak, albo Wam daje za dużą cenę, albo rzeczywiście nie mówi Wam całej prawdy. No tak wiecie, próbuje Was zbałamucić. No ale Wy tutaj ewidentnie, bo macie cesarza i kartę siły, no raczej tutaj po prostu się nie dajecie. No tutaj twardo, że tak powiem, nie tracicie no takiej kontroli. Ręki na pulsie, tak to się mówi, nie zdejmujecie ręki z pulsu. Dobra, nie wiem, napiszcie jak to się mówi. Chyba tak, no rękę macie na pulsie, o. I teraz zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta piątki kielichów. I jest to bardzo dobra informacja, bo piątka kielichów to jest taka nostalgia, patrzenie w przeszłość, skupianie się na tym, czego nie macie, na jakichś trudnościach, no i ignorowanie tego, co jest przed Wami. Ale to właśnie odchodzi, to się kończy, więc bardzo dobrze. Gdzieś widzicie potencjał w tym, co jest przed Wami. I nawet jeśli odrzucacie jakąś propozycję, dlatego że no tutaj widzicie, że jest jakiś czarodziej czy czarodziejka, którzy Wam tutaj próbują, wiecie, no tam namącić w głowie, to nie ma tutaj takiego, już mi się nie uda, już nie znajdę kolejnej propozycji na przykład, tylko raczej jest tutaj taka nadzieja i świadomość, że dobra, idę dalej, nie ta oferta, to inna. Czy to jeśli chodzi o osoby szukające pracy, czy tam wyjazdu, urlopu, wakacji, a może nieruchomości. Tak bym powiedział, tylko że przy tej piątce kielichów jest jeszcze jedna rzecz. A nie, chyba tyle. Dobra, słuchajcie. Jak Wy się przedstawiacie? No i właśnie. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta dwójki mieczy. I w tej talii przede wszystkim no tutaj widzimy taką samurajkę, czy tam wojowniczkę, która tutaj tak z lekkością, bym powiedział, broni do siebie dostępu. Jest to osoba, jest to energia osób, Was, które umieją się właśnie obronić, zaznaczyć granice, asertywnie z czegoś zrezygnować lub negocjować. Tak bym powiedział. To nie jest karta negocjacji, ale jak patrzę na całość rozkładu, no to powiedziałbym, że tutaj negocjacja jak najbardziej może być. Po prostu. Umiecie też w ogóle wykryć, jeśli Was ktoś chce oszukać. Czy tam, jeżeli macie jakieś czarodziejki lub czarodziejów. Co macie w Radzie? I zobaczcie, w Radzie jest król mieczy lub królowa, to już możecie sobie odwracać. I teraz tak. Król mieczy to jest przedstawiciel trygonu powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik. Jaka jest rada? Działać w zgodzie ze sobą, nie podkładać się innym. W ogóle, słuchajcie, bronić swego. I król mieczy jest taką osobą, która jest przygotowana, która jest wymagająca, która myśli, używa rozumu, nie kieruje się, słuchajcie, sercem lub emocjami, tylko rzeczywiście takim logicznym myśleniem. Tutaj logika się przyda w tym tygodniu. No, czego nie robić, czego unikać. No, zobaczcie, jest to karta kochanków i kochankowie to karta, która mogłaby sugerować jakąś unię, jakiś pakt, zawiązanie jakiejś umowy. Tutaj jest informacja, żeby w tym tygodniu raczej tego nie robić. Pamiętajcie, że jeśli coś pójdzie za szybko, za łatwo, to gdzieś w tym przypadku, w Waszym przypadku, nie jest to najlepiej.
Tutaj rzeczywiście, słuchajcie, no ja nie mówię, że jeśli ktoś czeka na ofertę, no nie wiem, fantastycznych wakacji lub pięknego domu, powiedzmy, no to nie mówię, że absolutnie trzeba w ogóle skreślić, tylko no te negocjacje i pamiętajcie, żeby się przygotować do takich rozmów, pamiętajcie, że Wy też macie jakieś tam swoje wymagania i nie musicie brać pierwszej, lepszej oferty, ewentualnie zawsze, no, powinniście mieć coś do powiedzenia. Wszystkiego naj. Teraz Skorpiony. Zapraszam Was na tygodniówkę i jaka będzie dla Was ogólna energia. Aha. Odwrócona karta. No tutaj niektóre widzę, że mi się poodwracały w tej talii. No ale dobra, niech tak będzie. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Pojawia się As Buław. Wybuchowa karta, patrząc na to, co jest w ogólnej energii Skorpiony i Skorpionice. Co odchodzi do przyszłości? No, wyzwaniowe czytanie, nie powiem. Jak Wy się przedstawiacie? Ktoś chce, słuchajcie, pokoju i spokoju, podczas gdy nie może na to liczyć od innej osoby. Tak mi się wydaje. No też zaraz, momento. Jaka będzie dla Was rada? No, trudne. I czego nie robić, czego raczej unikać? Słuchajcie, po pierwsze rada jest taka, żeby nie szukać dziury w całym. A po drugie, nie pozwalać... Zaraz, momento. Nie pozwalać, żeby mieć Słuchajcie, trudne, wyzwaniowe czytanie. Ale słuchajcie, bo tutaj będzie kilka przekazów. Warto. W razie czego sprawdzajcie czytanie na czerwiec. Tam może być coś więcej, bo tam jest i o pracy, i o miłości, i ogólne. Słuchajcie. Tu jest informacja, żeby nie pozwalać komuś, żeby przez tę osobę mieć stres, nerwy i nieprzespane noce. Dosłownie. Może to być osoba, która ma rodzinę, i Wy o tym wiecie, ale gdzieś z pewnych przyczyn nie chce odejść od rodziny, a mówi, że to zrobi już od dawna. Ewentualnie ta osoba może w ogóle ukrywać rodzinę. Tak bym powiedział. I teraz tak, pojawiło się chwileczkę, bo tutaj muszę się nawilżyć przed tym wyzwaniowym czytaniem. Pojawiło się sporo buław, czyli baran, lew, strzelec, trygon ognia. Ale zobaczcie, z przełożenia jest karta piątki monet i jest to karta braku, niedostatku lub tęsknoty. I mi się, słuchajcie, wydaje, że to może być właśnie związane z relacją, w której jest niepewnie, albo nie wiecie, na czym stoicie, albo relacją, w której jest dużo takiej sinusoidy. Raz jest dobrze, raz jest super w ogóle, a później beznadziejnie, zero kontaktu, dystans. Taka przerywana nawet relacja, tak bym powiedział. Ewentualnie, słuchajcie, w tym tygodniu trzeba ubiegać się o jakieś pieniądze, które Wam się należą. Tak bym zasugerował. Jest jeszcze jedna rzecz, że pewne skorpiony potrzebują czułości, a jej nie mają i być może zaczynają wspominać byłych. Słuchajcie, czy tam byłe.
W ogólnej energii macie kartę... O, motocykl. W ogólnej energii macie kartę kapłanki odwróconą. I kapłanka odwrócona mogłaby właśnie sugerować intrygę, coś ukrytego, coś niejasnego, być może nawet jakieś oszustwo. I dlatego powiedziałem wcześniej, że ktoś was tutaj wodzi za nos, chyba tak się mówi, i mówi, że na przykład weźmie rozwód, a na razie nie ma zamiaru. Ewentualnie ktoś, kto po prostu mówi, że jest osobą samotną, ale gdzieś tam, słuchajcie, w domu czeka druga połówka. Ewentualnie, jeśli chodzi o kartę kapłanki, to ona, słuchajcie, tak bardzo trzeźwo myśli. Ona ma wszystko w głowie poukładane. No ale słuchajcie, no to odchodzi do przeszłości, znaczy nie odchodzi do przeszłości. Jest to karta odwrócona. Więc chodzi o to, że w momentach, gdy na przykład macie jakieś spadki nastroju i energii, to możecie przez to właśnie nie mieć jasnego umysłu i na przykład napisać do eksa, bo wam jest smutno albo potrzebujecie czułości i wam się przypomina. Nie robić tego. Tak bym powiedział. Zobaczcie, przychodzi do was karta Asa Buław, a As Buław to jest, słuchajcie, początek jakiegoś, no słuchajcie, może romansu. I ja bym powiedział, że tutaj może być właśnie o relacji romansowej. To już wcześniej wspomniałem. Ewentualnie As Buław to jest, słuchajcie, w tej talii, no taka bardzo ognista karta. Tu jest jakiś wulkan, lawa, jakiś dym, ogień, płomienie i tutaj mam wrażenie, że ktoś bardzo chce postawić kawę na ławę. O, postawić też w ogóle sprawę na ostrzu noża i no albo w tę stronę, albo w tamtą. Ja potrzebuję określenia, ja chcę mieć kontrolę nad swoim życiem, a nie żeby tutaj ktoś mnie zwodził. Tak bym zasugerował. Jeszcze też zasugeruję, że są pewne skorpiony, które ostatnio mogły cierpieć na niedostatek pieniędzy, ale teraz wpadają na pomysł, jak je dorobić, zarobić. Być może wydaje wam się on dziwny lub niepoważny, ale wychodzi na to, że warto spróbować. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta szóstki buław. No i szóstka buław to karta zwycięstwa. W ogóle kojarzy mi się z pewną sceną, chyba, no już może nie będę mówił, jak pewna postać wjeżdża chyba na osiołku przez jakąś bramę i ludzie rzucają tam palmy pod nogi, tak mi się wydaje, chyba dlatego jest niedziela palmowa. Zobaczcie, tak podobny dosyć, nie? Chociaż on nie był taki rzeczywiście, wiecie, dumny jak szóstka buław. Ale dobra, inaczej. Już się tutaj zamotałem. Szóstka buław sugeruje triumf, zwycięstwo. To odchodzi do przeszłości. No to jak rzeczywiście komuś by brakowało, no nie wiem, może takiej ikry i konkretu do tego, żeby wprowadzić jakiś, no, dziwny plan w życie. Po prostu. Czyli ktoś sobie wymyśla, dobra, to od teraz na przykład piszę książki albo maluję obrazy, bo lubię to. Może spróbuję gdzieś, no nie wiem, w internecie sprzedać parę rzeczy. Słuchajcie, robić to. No, szóstka buław też sugeruje, słuchajcie, że ktoś, kto jest dumny i myśli, że kontroluje sytuację lub dumna, no tutaj z wami nie ma szans. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta czwórki buław, a czwórka buław, o właśnie, motocykl tutaj potwierdza. Czwórka buław jak krzesło, przynajmniej takie kolejne. Wow, jakieś rajdy są. Słuchajcie, czwórka buław jak krzesło, co ma 4 nogi, mówi o stabilizacji. Wy potrzebujecie stabilizacji, spokoju i że wy chcecie wiedzieć, nad czym stoicie i to was interesuje. Żadne jakieś tutaj takie, wiecie, motające was osoby, które coś ukrywają bądź kogoś. Czwórka buław raczej w ogóle sugeruje stabilizację, czyli ten pomysł a propos pracy, pieniędzy, który macie, przyjdzie do was w tym tygodniu, jest jak najbardziej na tak. Warto spróbować. Krok po kroku. No i zobaczcie, w Radzie jest karta dziewiątki mieczy. To jest, słuchajcie, karta, która sugeruje, no w ogóle, słuchajcie, klasyczny przykład to czytanie. Ciekawy jestem, czy z kimś zarezonuje. Karta, która sugeruje nieprzespane noce, stres, nadmierne myślenie, nadmierne wyobrażanie sobie,
poczucie, że jest za dużo gdzieś stresu związane z kimś. I w radzie jest, żeby nie pozwalać rzeczywiście komuś psuć sobie krew. W radzie jest też informacja, żeby pracować nad ukojeniem swojego systemu nerwowego i nie wierzyć we wszystkie myśli, które do Was przychodzą, zwłaszcza jeśli przychodzą w momentach, gdy po prostu czujecie się trochę gorzej. Tak bym powiedział. No i też nie autosabotować się, jeśli chodzi o te nowe pomysły na pracę, na finanse. Wybaczcie, czego nie robić, czego unikać i to jest właśnie to. 7 kielichów, czyli rozmarzenie oraz iluzja. Nie czekać, aż ktoś na przykład do Was wróci, przyjdzie, zostawi kogoś, rozwiedzie się i tak dalej. Bez sensu. Trzeba żyć dalej i ruszać do przodu. Nie jesteście tego warci lub tego warte. 7 kielichów w ogóle sugeruje, żeby nie żyć iluzją, czyli tutaj w tym przypadku a propos pracy i biznesu, pieniędzy, byłaby iluzja, że nie dacie radę, że może lepiej nie, to za duże ryzyko i tak dalej. Wszystkiego najmniej. Teraz strzelce, ja Was witam na tygodniówce i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Mam wrażenie, że jesteście bardzo zdeterminowane do zdobycia jakiejś wiedzy albo w ogóle do rozwoju zawodowego. Co odchodzi do przeszłości? Tylko że ta determinacja właśnie nie wiąże się z jakimś takim rozedrganiem albo z... Wiecie, że tak to jest czasami, że skupiamy się na jednym i tylko po prostu... Mam nadzieję, że rozumiecie. Tak tutaj chciałem pokazać. Jak Wy się przedstawiacie? Słuchajcie, ta determinacja jak najbardziej się opłaca, ale w ogóle też widzę, słuchajcie, że ostatnio mogło być pod górę z jakimś członkiem rodziny. Wydaje mi się, że to może być matka, ojciec. Jaka będzie dla Was rada? Dobrze. Czego nie robić, czego raczej unikać? Tutaj w ogóle też mam wrażenie, że to może być przekaz dla osób, które na przykład starają się o podwyżkę, o zmianę stanowiska, a może osoby, które ostatnio miały jakieś rozmowy kwalifikacyjne. I teraz tak. Pojawiło się sporo buław, a buławy to trygon ognia, czyli baran, lew lub strzelec, więc to dobrze, dlatego że gdzieś jesteście w swojej energii. I zacznijmy od tego, że z przełożenia jest 8 buław, i właśnie ta karta sugeruje po pierwsze gdzieś wiadomości, informacje, szybką, konkretną i szczerą komunikację. Tutaj może rzeczywiście ta komunikacja być o pieniądzach, o sprawach zawodowych, ewentualnie komunikacja a propos kogoś z rodziny. Tak mi się wydaje. 8 buław to w ogóle karta, która sugeruje szybkość i taki ogień, więc najprawdopodobniej będzie to szybki, konkretny tydzień, w którym trzeba dać z siebie dużo, ale mam wrażenie, że tutaj raczej siły Wam nie brakuje. Tak bym zasugerował. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta 10 buław.
I ona przedstawia kogoś, kto się bardzo stara, jest bardzo ambitny, ambitna. No jest to ewidentnie karta takiej ciężkiej pracy i w ogóle dużego wysiłku, więc mam wrażenie, że w tym tygodniu rzeczywiście trzeba z siebie dużo dać, ale tak jak już wcześniej zasugerowałem, spadku energetycznego nie widzę. Wręcz przeciwnie, widzę tutaj jakieś skupienie, zaraz o tym powiem dlaczego. Poza tym, oprócz tego skupienia jest po prostu taka wiedza na temat tego, jak wykonywać obowiązki, żeby na przykład zrobić je sprawniej. Tak bym zasugerował. Tutaj w ogóle mam wrażenie, że ostatnio mogło być pod górę właśnie z jakąś bardzo bliską osobą, chyba z rodziny. I tutaj właśnie w tym tygodniu czeka Was rozmowa, być może nawet w ogóle spotkanie w gronie rodziny, mimo tego, że może na przykład się wzbraniacie przed tym. Zobaczcie, przychodzi do Was karta kapłanki, którą bardzo lubię, zwłaszcza w tej talii. I kapłanka to panna, ale też słuchajcie, ta karta mogłaby sugerować matkę, ewentualnie ojca, w ogóle powiedziałbym, że kogoś z rodziny. Ewentualnie jakąś tajemnicę. Ale jako, że ta karta do Was przychodzi i jest 8 buław, to jest informacja, że jakaś tajemnica zostanie rozwikłana. Czyli na przykład rzeczywiście były rozmowy o pieniądze bądź kwalifikacyjne i teraz dostajecie jakąś odpowiedź. W ogóle słuchajcie, kapłanka jest osobą, która, czy tam papieżyca też bardzo lubię na nią mówić. Papieżyca jest osobą, która ma ogromną wiedzę, która jest skupiona, dlatego wcześniej powiedziałem, że tutaj do tego wysiłku dołącza właśnie skupienie. No i słuchajcie, ona wie, co ma robić. Po prostu skupia się na działaniu, skupia się na osiąganiu też wyników, bo to też w ogóle jest tydzień dobry dla osób, które są zdeterminowane, żeby na przykład, trzymać dietę, czy uprawiać ćwiczenia, sport. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta Asa buław, i on w tej talii jest taki rozjuszony. Tu jest jakaś lawa, tu są płomienie, tu są wybuchy i tak patrząc na Wasz rozkład, to też między innymi dlatego powiedziałem wcześniej, że nie ma jakiegoś rozedrgania, nie ma jakiegoś tak jakby stresu czy nadmiernego zużycia energii związanym właśnie z osiągnięciem jakiegoś celu. Wybaczcie, bo właśnie As buław odchodzi do przeszłości, czyli całkiem nieźle. Nie ma rozedrgania, nie ma stresu, jest dużo obowiązków, staracie się o coś mocno, ewentualnie macie z kimś pod górę, ale rozmowy będą. Być może na przykład, też mi się wydaje tutaj przy tym Asie buław odchodzącym do przeszłości, że będą to rozmowy właśnie ku pokojowi, ku zawarciu pokoju i nie będzie takich wybuchów, których moglibyście się albo mogłybyście się spodziewać. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Czy tam diablica. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako 10 monet. Świetna karta, bo słuchajcie, ta karta przedstawia obfitość finansową. Tutaj jest ewidentnie pokazana skrzynia pełna denarów, pełna kosztowności. I jest to informacja, że gdzieś tutaj na pieniądze, na stabilizację zawodową, nie możecie narzekać. To też jest związane z tą 10 buław ściśle, czyli jakąś ciężką pracą, zaangażowaniem, staraniem się, motywacją też, słuchajcie, jesteście w stanie naprawdę wiele osiągnąć w tym tygodniu. Tutaj raczej jakieś pieniądze są dla Was. Ewentualnie 10 monet to też jest w ogóle karta rodziny. Zobaczcie, tutaj jest rodzina, pałac, psy i tak dalej, sielanka. Więc wychodzi na to, że sprawy w tym tygodniu rodzinne właśnie uda Wam się uspokoić, uda Wam się utrzymać gdzieś pokój w rodzinie. Tak bym zasugerował. W ogóle tutaj jest taka informacja, żeby jeśli to będzie intensywny tydzień zawodowo, czy tam edukacyjnie, to wypadałoby odpocząć na łonie natury i w ogóle z rodziną.
Zobaczcie, w Radzie jest dla Was karta sądu ostatecznego, czy tam rezurekcji bądź zmartwychwstania. I ta karta mogłaby sugerować wejście na wyższy poziom lub staranie się o wejście na wyższy poziom. Czyli jeśli staracie się o podwyżkę, jeśli staracie się o zmianę pracy, jeśli ma tutaj być lub miała być rozmowa kwalifikacyjna, to ta karta sugeruje, żeby jak najbardziej wierzyć w siebie, żeby rzeczywiście próbować, żeby to robić. Mam wrażenie, że jest coś dla Was do osiągnięcia. Karta sądu ostatecznego w ogóle, słuchajcie, mówi, żeby komuś tam wybaczyć, machnąć ręką, przymknąć oko. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z jakąś uległością i pozwalaniem innym na robienie Wam czego tylko sobie pragną. No rada jest taka, żeby raczej komuś wybaczyć, kogoś przyjąć, zwłaszcza jeśli jest to ktoś z rodziny. I teraz tak, słuchajcie, ważna rzecz. Czego nie robić, czego unikać? No i jest to królowa buław. Albo król buław, to możecie już sobie odwracać tę energię momento. I ta karta mogłaby pokazywać osobę, która wścibia, jest takie słowo, wtrynie nos w nie swoje sprawy. Osoba, która gdzieś chce kontrolować, na przykład kontrolująca matka lub kontrolujący ojciec. To też może być związane z przełożoną lub z przełożonym. No tutaj nie dać się zbałamucić. Wy tutaj, macie jakieś zaplecze, jeśli chodzi o pracę. Wiecie, co robicie, staracie się, więc tutaj nie mają Wam nic do zarzucenia. Jeśli chodzi o członków rodziny, zwłaszcza kontrolujących rodziców, no to rada jest taka, żeby raczej się im nie dać. Po prostu, no niech tutaj może wydaje im się, że kontrolują, ale Wy wiecie swoje. No tak bym powiedział. Każdy ma swoje życie, więc niech każdy kontroluje swoje. Wszystkiego naj. Teraz koziorożcy i koziorożyce. Zapraszam na tygodniówkę. Jaka będzie dla Was ogólna energia? Dobrze. Karta manifestacji. Co do Was przychodzi, co się pojawia? O, jakiś motocykl. O, ciekawe. Słuchajcie, może przyjść coś lub ktoś wyczekanego lub wymarzonego i okazuje się, że wcale nie jest to, czego chcecie. Albo już tak się stało i nie wiecie, co z tym zrobić. Co odchodzi do przeszłości. Do przeszłości odchodzi, słuchajcie, spokój wewnętrzny. Aha. No tak, no bo nie wiecie, co z tym zrobić. Ewentualnie ktoś Wam próbuje ten spokój zaburzyć. Jak Wy się przedstawiacie? No, słuchajcie, dziwne czytanie. Dziwne czytanie, dlatego że coś mi się tutaj nie składa, ale zaraz zobaczymy. No, może się nie składa, dlatego że macie same wątpliwości. Rada dla Was. I czego nie robić, czego unikać? Koziorożce, o cóż tutaj może chodzić?
No dobrze, ewidentnie o kontrolę lub relację romantyczną. Kurka wodna. No, spróbujemy. Na pewno. Od razu powiem Wam, że pojawiły się dwie czwórki. Kielichów i mieczy. I są to takie dosyć spokojne karty. Ale dobra, no zacznijmy w takim razie od tego, że z przełożenia macie kartę królowej buław lub króla buław, to już sobie odwracajcie tę energię. I może to być, słuchajcie, ktoś, no dlatego, że królowa buław jest przedstawicielką trygonu ognia, więc może być to ktoś z trygonu ognia, baran, lew lub strzelec, tutaj w tym czytaniu dla Was. Ewentualnie królowa buław to może być osoba, która gdzieś próbuje kontrolować, rządzić, przewodzić, myśli, że ma tutaj władzę i że no tutaj nikt jej nie podskoczy. Wydaje mi się, że z taką osobą możecie mieć do czynienia. To jest jedna rzecz. Może nawet, słuchajcie, z relacji romantycznej lub romansowej osoba, która kontroluje sytuację, podczas gdy Wy nie wiecie, co się dzieje. Powiedziałbym też, że ta kontrola i takie chęć postawienia na swoim to też może wynikać od Was. Zobaczcie. Tutaj w ogólnej energii jest dla Was karta maga lub alchemika, jak wolicie. I ta karta może sugerować po pierwsze osobę, która czaruje, która flirtuje, która opowiada, która obiecuje, ale gdzieś nie widać na horyzoncie, żeby miała dotrzymać słowa lub miał dotrzymać słowa. Ewentualnie, słuchajcie, to może być ktoś, kto tutaj próbuje Was, że tak powiem, zaczarować i daje Wam sprzeczne sygnały. Nie wiadomo, na czym stoicie. Wychodzi gdzieś na to, że wobec tej osoby jest pewnego rodzaju odpuszczenie. Zaraz powiem dlaczego. Karta maga też w ogóle sugeruje kogoś, kto żwawo bierze się do pracy, do nauki, do rozwoju. Osoba, która rzeczywiście ma motywację do wykonania czegoś i jesteście to Wy. Szczerze, mi się wydaje, że jest to motywacja do zaznaczenia granic w pracy. Z kimś, kto rzeczywiście dominuje i albo plotkuje. I może to być szef lub szefowa. Albo szefostwo. Zobaczcie, przychodzi do Was karta czwórki kielichów, a czwórka kielichów jest kartą, która mogłaby sugerować, po pierwsze, sytuację, w której ktoś zachowuje się jak pies ogrodnika i nikomu nie da, sobie nie weźmie. To na zasadzie, słuchajcie, tych osób, które próbują tutaj grać, żeby gra w relacji była na jej bądź jego zasadach, ewentualnie osoby, które dają sprzeczne sygnały. To rzeczywiście tutaj gdzieś mam wrażenie, że trzeba się zdystansować. W ogóle taka osoba może jeszcze bardziej w tym tygodniu sprawiać, że nie wiecie, na czym stoicie. Ewentualnie czwórka kielichów to jest w ogóle, słuchajcie, ignorowanie kogoś, kto chce dominować lub kto plotkuje. Bardziej tutaj siedzicie i obmyślacie plan. Tak bym zasugerował, jak gdzieś skonfrontować się z tą drugą stroną. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta umiarkowania, która przedstawia piękną władczynię żywiołów. Bardzo lubię tę kartę w tej talii. I jest to karta, właśnie, kontroli albo, słuchajcie, spokoju. Umiarkowanie. Wiadomo, jak sama nazwa wskazuje. O co chodzi? Gdzieś ewidentnie ktoś Wam psuje krew. Osoba, która chce rządzić, chce dominować, bądź osoba, przez którą nie wiecie, na czym stoicie. Jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tak jak już wcześniej powiedziałem, może pojawić się na horyzoncie coś, co było na Was wyczekiwane, co było przez Was, słuchajcie, wymarzone. I okazuje się, jak mówi karta umiarkowania, która odchodzi do przeszłości, że nie jest to... ale się zamotałem. Słyszałyście? Nie jest to coś, na co rzeczywiście czekaliście, coś, czego się spodziewaliście. Piszcie w komentarzach, czy macie taką sytuację, bo
No, jeszcze nie wiem, czy miałem taką sytuację. Pewnie tak, ale zastanawiam się, co Was może rozczarować. Rozczarowuje. Zobaczcie, tutaj Wy przedstawiacie się jako karta czwórki mieczy. Czyli karta regeneracji, być może karta wyleczenia i spokoju, ale dla mnie jest to informacja, że ktoś potrafi przejrzeć na oczy i po prostu zdystansować się i odpuścić. Zwłaszcza jeśli to jest relacja z osobą, która daje sprzeczne sygnały. To jest na tej zasadzie, że ja mam swoją godność, ja mam swój honor, w końcu tutaj jest królowa buław, czy tam król buław, to już od Was zależy. No i takie dziwne relacje Was nie interesują. Ewentualnie, słuchajcie, czwórka mieczy może też sugerować tutaj w tym przypadku spokój i odpoczynek związany z wywalczeniem sobie, w cudzysłowie, dodatkowego urlopu, czy dodatkowych dni wolnych, czy jakichś tam zaległych dni, słuchajcie, no już tam w zależności od tego, jak Wasza sytuacja wygląda. Słuchajcie, w Radzie macie kartę trójki mieczy i jest to karta złamanego serca lub żalu. No i ewidentnie, słuchajcie, jest tutaj informacja, żeby nie pozwolić komuś, żeby ta osoba Wam gdzieś psuła krew i rzeczywiście łamała serce, żeby nie pozwolić sobie, żeby ktoś Wam grał na emocjach. Jeśli czujecie dyskomfort w jakiejkolwiek relacji, to trzeba o tym porozmawiać. Jeśli tutaj nie ma żadnej poprawy, no to gdzieś widocznie relacja nie jest dla Was. Żyjemy tylko raz i nie wiadomo ile nawet, więc wypadałoby gdzieś spędzić to życie z osobami, które nam sprzyjają. Rada w tej trójce mieczy jest też, żeby, słuchajcie, nie obawiać się brać zaległych urlopów oraz zwolnień zdrowotnych, nawet jeśli to jest takie wymyślone. Czego nie robić, czego unikać? Zobaczcie, 10 monet. I to jest bardzo ciekawe, bo 10 monet mogłaby mówić, żeby nie pożyczać pieniędzy osobom, z którymi macie niepewne relacje. W ogóle tutaj też, słuchajcie, jest taka informacja, to jest ważne, słuchajcie, naprawdę, żeby nie rozmawiać w pracy, bądź w otoczeniu tam na uczelni, w szkole, czy gdziekolwiek jesteście. Słuchajcie, o swojej rodzinie i o swoich pieniądzach. Dlatego, że mi się wydaje, że ktoś może chcieć to wykorzystać. Być może trzeba tutaj komuś ukrócić język, nie tylko zachowując dystans i obmyślając konfrontację, ale po prostu traktując tę osobę oficjalnie, tak formalnie, jak to na przykład w pracy czy w szkole. Wszystkiego naj. Teraz wodniki. Ja Was zapraszam na czytanie tygodniowe. I jaka będzie dla Was ogólna energia? Miłe zaskoczenie. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Miłe zaskoczenie, być może a propos wyjazdu za granicę, w ogóle może jakiegoś wyjazdu, urlopu. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzą trudne emocje i słuchajcie, wydaje mi się, że podobne czytanie było w tamtym tygodniu. Sprawdźcie sobie jeszcze raz, ewentualnie czytania na czerwiec też. Może tam coś będzie. Jak Wy się przedstawiacie? Dziwna rzecz. Bardzo sprzeczne tutaj są informacje.
w waszym rozkładzie. Tutaj jakby też, słuchajcie, ktoś wzbraniałby się przed wyjazdem, przed podróżą, mimo tego, że nie ma powodu, ale może sobie szukacie sami bądź same zmartwień. I jaka będzie rada? Przemyśleć to, nie ignorować. A może kogoś, słuchajcie, czego nie robić, czego unikać. Ja tutaj też widzę sytuację, w której może pojawić się pewna osoba, z którą już kiedyś mieliście bądź miałyście do czynienia. Moment, bo wypadła mi karta. Z którym mieliście bądź miałyście do czynienia. No i to była karta Asa Mieczy. Ale z jakiegoś powodu na przykład nie było pomiędzy wami kontaktu od jakiegoś czasu i ta osoba być może się pojawia. Wydaje mi się, że może żywicie jakiś żal, jakąś urazę. Może nie chcecie tej osoby w swoim życiu. Rada jest, żeby nie ignorować i się przyjrzeć. Może warto? Zobaczcie, z przełożenia jest dla was koło fortuny. Koło fortuny to bardzo pozytywna karta, dlatego że ona sugeruje, że wiadomo, fortuna kołem się toczy, raz na wozie, raz pod wozem, raz w dole, raz w górze. Tutaj gdzieś ewidentnie wychodzi na to, że sinusoida idzie w górę. Przy tej karcie mówimy po prostu o łucie szczęścia. Coś najprawdopodobniej niespodziewanie wydarzy się na waszą korzyść. Tym bardziej, że zobaczcie, w ogólnej energii jest karta Pazia Kielichów, a Paź Kielichów mógłby przedstawiać młodego amanta lub amantkę, ewentualnie w ogóle osobę, która jest, nawet jeśli nie młoda wiekiem, to gdzieś tam młoda duchem, być może nie do końca dojrzała emocjonalnie, albo w ogóle osoba, która nie do końca wie, czego chce. Bo gdzieś tutaj pojawia się i znika. To znaczy, ostatnio zniknęła. Tak bym powiedział. W ogóle, słuchajcie, Król Kielichów mógłby mówić o czymś niespodziewanym. Kolejna karta. Oraz o pogodzie ducha i jakiejś ewentualnej propozycji, bo tutaj ten paź wyciąga w waszą stronę kielich i słuchajcie, może to będzie zaproszenie do wspólnej podróży. Dlatego, że zobaczcie, przychodzi do was karta świata. Piękna karta, która gdzieś sugeruje, że pewien etap się kończy, a nowy cykl się otwiera. Być może, słuchajcie, jako że tutaj ta karta koła fortuny też mogłaby mówić o nowym cyklu, być może wam zaproponuje ktoś, nie wiem, może nową pracę na przykład, ewentualnie ktoś pojawi się, i zaproponuje, w cudzysłowie, odnowienie znajomości. Karta świata jak najbardziej mogłaby sugerować o wyjazdach, podróżach, o przemieszczaniu się, być może nawet za granicę. I gdzieś mam wrażenie, że będzie to możliwe. Nawet być może z kimś pokroju tego Pazia Kielichów lub Paziowej Kielichów. I teraz zobaczcie, do przyszłości odchodzi karta 8 Kielichów i tutaj akurat do całości waszego rozkładu pasuje mi najbardziej to znaczenie związane z takimi trudnymi, przytłaczającymi emocjami, bo zobaczcie, tutaj jest 8 kielichów, które brodzą tutaj gdzieś, są w takiej brudnej wodzie, a woda to gdzieś emocje i to uczucia. I wychodzi na to, że ostatnio być może ktoś z was miał lub miała dużo stresu bądź negatywnych rzeczywiście emocji. I teraz tak, to odchodzi do przeszłości, więc wychodzi na to, że ewentualny wyjazd bądź ewentualna propozycja lub relacja z tą osobą, która chce ją odnowić, raczej tutaj nie ma przeciwwskazań. Tak bym zasugerował. Momento. A propos tych kielichów. Ktoś tutaj, mam wrażenie, że nie traci nadziei, jeśli chodzi o relacje z wami. Ale zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta Trójki Mieczy.
I trójka mieczy to, jak możecie zauważyć, to karta złamanego serca, ewentualnie żalu bądź rzeczywiście jakiegoś strachu. I teraz tak, być może ktoś nie chce ponownie otworzyć swojego serca na osobę z przeszłości. I nie mówię tutaj, słuchajcie, o eksach ze strasznych i toksycznych związków. Nie. Tutaj mówię o takich młodych lub w cudzysłowie niedokonanych relacjach. Być może po prostu gdzieś się na nie zamykacie. Ewentualnie trójka mieczy sugeruje, że może troszeczkę obawiacie się zmian, które najprawdopodobniej mogą przychodzić. No gdzieś dlatego, że najzwyczajniej w świecie jak ludzie obawiacie się, że możecie na nich stracić. Tak bym zasugerował. W ogóle mam wrażenie, że ze swojego powodu możecie mieć czasami więcej zmartwień. To jakbyście sobie dokładały bądź dokładali. Zobaczcie, w Radzie jest karta czwórki kielichów, a czwórka kielichów właśnie mogłaby sugerować jakieś ignorowanie, bo tutaj są 3 kielichy, ale postać na karcie gdzieś tak jakby patrzy w inną stronę, na ten 4 kielich, nie zauważając, że tutaj są za nią już 3. I ja bym powiedział tak, gdzieś najprawdopodobniej wypadałoby się przyjrzeć propozycji a propos wyjazdu, propozycji a propos spraw zawodowych lub jeśli chodzi o osobę typu pazia kielicha. Wypadałoby chyba nie odtrącać, ewentualnie tak gdzieś powolutku, na dystans, ale gdzieś tam właśnie powoli zapraszać do swojego życia. Czwórka kielichów też, słuchajcie, tutaj by sugerowała, żeby nie skupiać się za bardzo na swoich myślach, bo mogą być one momentami rzeczywiście za bardzo przytłaczające, takie w ogóle bez powodu. Tutaj suche fakty, raczej rozum aniżeli serce. Tak bym powiedział. Czego nie robić, czego unikać i jest to karta Asa Mieczy. A As Mieczy, który bardzo lubię tę kartę w tej talii, jest piękny wizualnie, ale też w ogóle jak patrzę na tę kartę, to widzę wysokie góry, takie rześkie, mroźne powietrze i ta karta sugeruje, żeby po pierwsze nie odcinać kogoś, albo też słuchajcie właśnie, żeby nie tracić takiego skupienia i racjonalnego myślenia. As mieczy może też właśnie sugerować, żeby co? No właśnie, żeby sprowadzać siebie na ziemię momentami i nie wyobrażać sobie za dużo, ale w tym sensie, że nawet jeśli ktoś tam się pojawi, właśnie powracający, to proszę sobie nie wyobrażać od razu tutaj ślubu, wesela i dzieci i tak dalej. Spokojnie, gdzieś tak z głową, wodniki z głową i zastanawiać się, czy myśli, które do Was przychodzą do Was dlatego, że jest taka zasadność, czy po prostu, zwłaszcza te złe, czy na przykład dlatego, że macie spadek nastroju. Wszystkiego naj. Teraz ryby, witam na czytaniu tygodniowym i jaka będzie dla Was ogólna energia? No dobrze, sama karta chciała wyjść, wypaść, niech będzie. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Motocykl. Motocykle szaleją na wiosnę, ale to dobrze. Jakieś wzbranianie się. W ogóle macie piękną kartę w ogólnej energii. W sensie wizualnie, uwielbiam ją. Zaraz Wam powiem dlaczego. Co odchodzi do przyszłości? Stali bywalcy mnie znają i wiedzą, jaka to może być karta, ale nie jest to karta gwiazdy, bo to jest moja ulubiona akurat. Tu jest coś może z matką, słuchajcie, albo z teściową, bądź z ojcem lub z teściem. Matka to... Teściowa to matka, tak? Teściu to ojciec. Jak Wy się przedstawiacie?
Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i ten przekaz może rezonować tylko z, no nie wiem, piątką osób, z trójką, z nikim może. W razie czego sprawdzajcie ascendenty swoje, czytania dla swoich ascendentów, bo czasami ktoś na przykład powie, że o, nie sprawdza mi się, no bo gdzieś ten przekaz nie był dla Ciebie, nie był a propos Twojej sytuacji. O, jeśli to nie rezonuje, jeśli tutaj nie ma Waszej sytuacji, no to nie słuchajcie, albo słuchajcie tylko dla przyjemności. Rada dla Was. I czego raczej nie robić, czego unikać. Słuchajcie, to może być a propos na przykład wyprowadzki dzieci od rodziców, albo w ogóle nowego etapu i podróży, ale ktoś może być na rozdrożu, mam wrażenie. Nie wie, czy zaczynać od nowa, czy nie. I to też może być na przykład związane z przeprowadzką za granicę, czy do innego miasta. Momento, niech tutaj zażyje. No dobra. Zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla Was karta dwójki buław, a dwójka buław to karta właśnie rozdroża. Na zasadzie nie wiadomo, w którą stronę iść, nie wiadomo, jaką decyzję podjąć, czy brać, czy nie brać, czy zmierzać ku nowemu, czy nie. Czy, no tutaj słuchajcie, też mam wrażenie, że ktoś Was może momentami wyprowadzać z równowagi. Tutaj a propos tych osób wyżej wymienionych. I tutaj jest takie rozdroże typu, no, czy sprowadzić tę osobę na ziemię, czy jeszcze nie. Jeszcze zaczekam, może się sama lub sam zreflektuje. W każdym razie dwójka buław mogłaby sugerować strefę komfortu, z której niechętnie wychodzicie. No i teraz zobaczcie, w ogólnej energii jest przepiękna karta głupca. Głupiec to karta zerowa w wielkich arkanach, która mogłaby sugerować właśnie, no, rozpoczęcie od zera. Nowy etap, nową przygodę. I a propos nowego etapu, możecie mieć rozdroże. Czy to jest związane na przykład z nową pracą, z przeprowadzką, czy w ogóle z podróżą, bo no, głupiec odbywa pewną podróż, no to już zależy od Was. Ale dlaczego lubię tę kartę tak bardzo? Bo zobaczcie, tu jest księżyc, są jakieś pałace w tle, zamki, ale przede wszystkim jest mały lisek. A ja uwielbiam liski, w ogóle mam tutaj w sąsiedztwie mnóstwo lisków i niedawno zaczęły przychodzić do mnie małe liski, jest ich chyba 4 albo 5, są jeszcze takie białe, są jeszcze takie jasne, jeszcze nie zdążyły zrudzieć, że tak powiem, są cudne. Lisy, moje chyba ulubione zwierzęta. A Wy jakie macie? No tak, karta nowych etapów, po prostu. Ktoś w ogóle może być w takim dosyć frywolnym nastroju w tym tygodniu i raczej strefa komfortu, lenistwo Was interesują. Ale zobaczcie, przychodzi do Was 7 buław i 7 buław to jest wzbranianie się przed czymś. Wzbranianie się przed podjęciem decyzji, zwłaszcza jeśli chodzi o wybranie czegoś nowego. To tak jak ktoś by wiedział lub wiedziała, że trzeba zmienić pewną sytuację lub ruszyć do przodu, ale jeszcze zwlekacie. Na zasadzie, a jeszcze to przeciągnę, a jeszcze trochę. Ewentualnie 7 buław to jest w ogóle, słuchajcie, takie spojrzenie w przyszłość, czyli decyzje, które teraz podejmiecie w swoim życiu, bo być może takie mam wrażenie, że tutaj wiele z Was może stać przed koniecznością podjęcia ważnych decyzji. One będą naprawdę takie owocne przyszłościowo, bo 7 buław sugeruje taką perspektywiczną sytuację, na lata, na przyszłość. Jeszcze w ogóle mi się wydaje, że tutaj może być podróż gdzieś, aby wyjaśnić sobie coś i troszeczkę sprowadzić na ziemię, no słuchajcie, cesarzową, bo tutaj do przeszłości odchodzi cesarzowa. A cesarzowa to, przedstawicielka trygonu ognia, baran, lew, strzelec. Ale słuchajcie, może to być matka bądź ojciec, czy tam teściu, teściowa.
No, najprawdopodobniej osoba, która ma jakąś władzę albo jest autorytetem w rodzinie lub w waszym otoczeniu, albo wydaje jej się lub jemu, bądź po prostu chce być autorytetem. No może tutaj rozstawia wszystkich po kątach, a wam po prostu wreszcie to, no, gdzieś tam zbrzydło, że tak powiem. W ogóle tutaj mam wrażenie, że zwłaszcza kobiety, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji o zmianach, no tutaj możecie mieć, wybaczcie, nie to, że problem, ale po prostu, no, nie jesteście za bardzo decyzyjne. Zobaczcie, wy tutaj przedstawiacie się jako 8 kielichów, a 8 to karta, 8 kielichów to karta, która przedstawia pasterza, który zmierza ku nowemu, ku nieznanemu, ku księżycowi. I zobaczcie, no to jest bardzo podobne do karty głupca, tylko że głupiec jest taki, a tutaj sobie wyruszam w nowy etap, nie wiem co mnie czeka, ale próbuję, zaryzykuję. A 8 kielichów to już jest takie, przyjmuję na klatę wszystkie doświadczenia, jakie mnie czekają i chcę się nauczyć jak najwięcej. Nie wiem gdzie idę, ale próbuję. I słuchaj, to jest taki poszukujący bardziej ten pasterz na 8 kielichów. No i tutaj właśnie mam wrażenie, że u kogoś jest zmiana nieuchronna, zmiana jest konieczna, zmiana jest potrzebna, ale sami lub same ją po prostu blokujecie bądź spowalniacie. 8 kielichów też sugeruje o trudnych emocjach związanych z cesarzową, czyli matka bądź ojciec, teściu bądź teściowa, no i trzeba to wyjaśnić. A w Radzie, zobaczcie, jest karta rycerza mieczy. A rycerz mieczy na takim tutaj duchowym koniu, lubię go, rycerza mieczy i w ogóle tę kartę, on sugeruje walkę i staranie się o gdzieś takie wyższe wartości, o coś, co jest dla was ważne. Czyli tak, starać się o zmiany, starać się walczyć ze strefą komfortu. Nikt nie mówi, że tutaj z dnia na dzień zmienicie wszystko, co wam nie odpowiada. Życie to proces, wszystko jest procesem. Też bądźcie dla siebie wyrozumiali i wyrozumiałe. Ale rycerz kielichów sugeruje, żeby wyjaśniać i rozmawiać gdzieś tutaj, o swój honor, w cudzysłowie, walczyć. Czego nie robić, czego unikać? Karta księżyca. I słuchajcie, jest to karta, która mogłaby być związana z zmianą, bo słuchajcie, księżyc ma różne fazy, więc gdzieś tutaj nie spowalniać zmian, nie ukrywać tych potrzeb w sobie, nowości i osiągania nowych celów. Karta księżyca w ogóle sugeruje, żeby tutaj nie wątpić w swoją intuicję, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. W ogóle, żeby bardziej używać rozumu aniżeli serca i nie ukrywać emocji, zwłaszcza trudnych, rozmawiać z innymi. Wszystkiego naj. Teraz barany i baranice. Witam was na tygodniówce. No i sprawdźmy, jaka będzie ogólna energia na ten tydzień dla was i dla mnie, ponieważ baran to mój ascendent. Mam nadzieję, że mi wystarczy baterii, słuchajcie, do dogrania jeszcze barana i byka. Co przychodzi, co się pojawia. Słuchajcie, barany, super. Co odchodzi do przeszłości? Słuchajcie, to tak jak byłby łód szczęścia związany z nieruchomościami, ze stabilizacją życiową i nie trzeba tak bardzo walczyć lub prosić osób trzecich o pomoc. Jak wy się przedstawiacie? Naprawdę nieźle. Nieźle. Dużo monet, a monety to trygon ziemi. Byk panna,
koziorożec, albo w ogóle taka stabilizacja związana ze sferą edukacyjną lub zawodową, czy finansową. Rada dla Was. Niezłe karty. Czego raczej nie robić, czego unikać. Tu jest, słuchajcie, powiedziane, żeby zainwestować w podróż, coś związanego z zagranicą. Poza granicami, tak chyba myślę. Żeby zainwestować w coś poza granicami kraju, w którym mieszkacie. Nieźle. Słuchajcie, powiem tak. Jest karta świata, jest koło fortuny, jest as mieczy. No to jakby się komuś układało też, powiedziałbym, na drodze sądowej, związanej z dokumentami, z pieniędzmi oraz z wyjazdami. Ale to zaraz. Przejdźmy do brzegu. Zobaczcie, z przełożenia jest karta asa mieczy. A as mieczy, no właśnie w tej talii on jest w takich mroźnych, wysokich górach. Super, znaczy mroźnych górach. Mroźne powietrze. Bardzo lubię tę kartę. I ona mi się kojarzy właśnie z taką czystością i jasnością umysłu. I gdzieś, z taką celowością. Wiecie, co macie robić, do tego dążycie. Jest to karta, która sugeruje w ogóle początek nowej komunikacji, jeśli chodzi o dokumenty, jeśli chodzi o sprawy sądowe, o coś, co jest ważne i związane z bezpieczeństwem waszym i komfortem życia. Ważna komunikacja, która dużo nie orzeźwi, tylko oczyści, rozjaśni. Właśnie. Słuchajcie, w ogólnej energii jest dla Was karta koła fortuny. Koło fortuny, ta karta przedstawia złotego węża, nie wiem czemu, ale ta karta sugeruje jakiś łód szczęścia, że coś niespodziewanie i gdzieś pozytywnie zadzieje się na Waszą korzyść. Właśnie być może jest to związane z tymi informacjami w postaci asa mieczy. Koło fortuny w ogóle mówi o tym, że gdzieś los się odmienia. Jeśli ostatnio sinusoida była w dole, zwłaszcza jeśli chodzi o, po pierwsze, finanse, nieruchomości lub Wasze samopoczucie, na przykład ktoś był bardzo rozedrgany emocjonalnie, to gdzieś tutaj to się odwraca. Sinusoida idzie do góry. Tutaj zobaczcie, przychodzi do Was karta dziesiątki monet. Tę też kartę bardzo lubię. Może nawet przede wszystkim na jej znaczeniu, bo jest to karta obfitości finansowej. Zobaczcie, ta karta przedstawia skrzynię złota, więc tutaj gdzieś wychodzi na to, że słuchajcie, grać w gry losowe w razie czego, żeby nie było, ewentualnie próbować tutaj pomnożyć pieniądze, zainwestować w jakieś nieruchomości, bo tutaj też ta dziesiątka monet może być związana z domem. Tu jest przedstawiona rodzina, w tle jest jakiś pałac, więc mam wrażenie, że tutaj będą wieści a propos nieruchomości, domów, mieszkań, coś związanego z rodziną i Waszym bezpieczeństwem. Momento. I za zdrowie tej obfitości i Waszego bezpieczeństwa. I teraz tak. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta rycerza mieczy. A rycerz mieczy, on tutaj lubi się starać, lubi walczyć. W ogóle, chciałem powiedzieć, że musi, ale nie musi, nic nie trzeba. W każdym razie król mieczy walczy, stara się, zabiega i ta karta odchodzi do przeszłości. To tak jak nie trzeba by było tak bardzo zabiegać właśnie o tą dziesiątkę monet. Nie wiem, słuchajcie, te informacje a propos, już tutaj nie będę wymyślał. Piszcie mi, o co chodzi, czy o nieruchomości, czy o pracę, domy i tak dalej. Tutaj
Rycerz mieczy też mógłby być jakimś doradcą. Nawet, słuchajcie, może i przez internet. I jako że ta karta odchodzi do przeszłości, to jest to informacja, że nie trzeba już zasięgać rady osób trzecich. W tej oczywiście sytuacji, w której się znajdujecie. No chyba nie wspomniałem wcześniej, ale tutaj macie w ogóle dwóch rycerzy. A wy przedstawiacie się jako ten rycerz monet. I no właśnie, rycerz monet pilnuje skarbu na dworze monet właśnie. On ma wszystko ogarnięte. On ma wszystko pod kontrolą i on wie, na czym stoi. Świetnie zarządza finansami, świetnie ich pilnuje. Wie też, słuchajcie, ma dobre konszachty z królem i z królową monet, czyli z osobami, które są gdzieś, może nawet nie wpływowe, ale dużo znaczą, jeśli chodzi o pieniądze, nieruchomości, pracę i tak dalej. No i co? No słuchajcie, barany. No tutaj gdzieś wychodzi na to, że jesteście w domu. Mam wrażenie, że tutaj może być naprawdę udana negocjacja lub rozmowa, lub informacje również a propos waszej sytuacji zawodowej, tak? Zobaczcie. W razie macie równie fantastyczną kartę świata. Zobaczcie. Karta świata i tutaj koła fortuny troszeczkę mi się ze sobą kojarzą. Karta świata w razie sugeruje, żeby gdzieś wyjechać, żeby coś spróbować, żeby w coś zainwestować, żeby rzeczywiście otworzyć umysł i jeśli wam ktoś proponuje, na przykład nową pozycję, bądź, nie wiem, jakieś zmiany etatu, cokolwiek, spróbować, bo gdzieś to może wam przynieść bardzo dużo satysfakcji i takiego poczucia, że się rozwijacie, że kurczę, chwytacie wiatr w żagle. W razie też jest w ogóle inwestować w podróże. Czego nie robić, czego unikać? Dziesiątka mieczy. A dziesiątka mieczy to karta, która mogłaby sugerować o takim poddaniu się, rezygnacji, albo takim, słuchajcie, że dostajecie list, ale otworzycie go dopiero za tydzień, bo nie wiadomo, co jest w środku. Jest to informacja, żeby nie unikać, dlatego że gdzieś wam może niezła okazja sprzed nosa tutaj uciec. W ogóle jest też informacja, żeby raczej na tak, jeśli chodzi o inwestycje i propozycje. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje i że jeszcze w miarę zrozumiale mówię. Wszystkiego naj. Teraz byki i byczęta. Sprawdźmy, jaka będzie ogólna energia dla was, dla nas. I ostatnio mówiłem, że tydzień temu, że macie być ostatni raz ostatnim znakiem, ale jeszcze nie, bo słuchajcie, bliźnięta są chyba do 22, tak mi się wydaje. Ok. Co do was przychodzi, co się pojawia. I teraz wszyscy trzymajmy kciuki, że mi wystarczy baterii do nagrania. Jak nie, to idę spać, dogrywam jutro. Ale wiecie co, najgorzej by było... przychodzi obfitość. Najgorzej by było, jakbym, słuchajcie, siedział i gadał, a tam już by się dawno nic nie nagrywało. I wiecie, ile razy mi się tak zdarzyło? Mnóstwo. Co odchodzi do przeszłości? Słuchajcie, kiedyś nawet zrobiłem czytanie chyba 2-godzinne i się okazało, że nie mam wystarczająco dużo pamięci. I na samym początku już mi się, słuchajcie, przestało nagrywać. I tak mi się naprawdę zdarzyło ze 3 razy przynajmniej. Ale dosyć o mnie. Teraz już zabezpieczam się, że tak powiem. Jak wy się przedstawiacie? Tutaj słusznie ktoś niedawno stwierdził, że chyba mnie trudno wyprowadzić z równowagi. I to jest prawda, ale jak się wkurzam, to zazwyczaj po prostu siły mi opadają i rezygnuję. Nie jestem jakimś wybuchowym człowiekiem.
Okej, rozważnie. Rozważnie być może dlatego, że przychodzi do Was jakaś obfitość, na przykład dodatkowe pieniądze i jeszcze ich nie wydajecie, tylko sobie na coś odkładacie, na co jeszcze nie wiem. Rada dla Was. Czego nie robić, czego raczej unikać, byki? Sporo monet, a to dobrze, ponieważ monety to trygon ziemi, czyli byk, panna lub koziorożec. Ok. No słuchajcie, ja też mam wrażenie, że może być komunikacja i konieczność tutaj wykazania się cierpliwością, jeśli chodzi o matkę, ojca lub barana, lwa, strzelca. O. I teraz tak, z przełożenia, jest dla Was as mieczy i as mieczy mógłby sugerować początek nowej i ważnej komunikacji. Ewentualnie, tutaj as mieczy, jako że ta karta sugeruje też taką czystość umysłu i w ogóle kierowanie się rozumem aniżeli sercem, to tutaj mogłoby to sugerować, że w tym tygodniu rzeczywiście trzeba się wzbraniać przed takimi bardzo emocjonalnymi i takimi pod wpływem chwili decyzjami zakupowymi. Po prostu. Żeby ktoś bez sensu nie przepłacił na jakieś przyjemności, które Wam nie są zupełnie potrzebne, albo na takie rzeczy, które niedługo mogą być w atrakcyjniejszej cenie lub w ogóle w lepszej jakości. Zobaczcie, tutaj w ogólnej energii jest dla Was z kolei karta Pawła, chciałem powiedzieć, Pawła Buław. Nie. Czy jest jakiś Paweł z nami? Teraz Pabla chciałem powiedzieć. Coś się dzieje. Pablo może. Słuchajcie, w ogólnej energii jest karta Pazia Buław i jest to karta, która przedstawia komunikację posłańca, kogoś, kto rozmawia i mam wrażenie, że w tym tygodniu rzeczywiście trzeba będzie dużo rozmawiać i negocjować. Ewentualnie Paź Buław jest taką osobą frywolną, radosną, zadowoloną, ale gdzieś wychodzi na to, że jemu za dużo do szczęścia nie jest potrzebne. On gdzieś umie w sobie znaleźć to szczęście. Nie potrzebuje tutaj mieć 30 samochodów i 80 basenów i 300 par butów. Wiecie, o co chodzi. Gdzieś od wewnątrz znajduje to zadowolenie. Zobaczcie, przychodzi do Was karta cesarzowej, a cesarzowa to karta obfitości, również kreatywności, ale w tym przypadku, słuchajcie, kreatywność w wydawaniu pieniędzy, wiadomo, to byki umieją chyba najbardziej. Jeśli chodzi o cesarzową, to mogłaby być też karta przedstawiająca matkę, ewentualnie barana, lwa, strzelca, czyli trygon ognia. I właśnie, być może tutaj będą negocjacje lub rozmowy z wyżej wymienionymi osobami. Ewentualnie przychodzi do Was jakaś obfitość finansowa, którą wypadałoby na razie przy sobie przytrzymać. Ale wydaje mi się, że Wy to wiecie i bardzo dobrze tutaj postępujecie. Momento. Zobaczcie. Tutaj do przeszłości odchodzi karta dziesiątki monet. I ta karta, zobaczcie, przedstawia otwartą skrzynię. I w tym czytaniu, w tym rozkładzie, dla mnie jest to informacja, że nie wysypujecie pieniędzy z tej skrzyni. Czyli co? Wstrzymujecie się właśnie przed dużymi zakupami. Takimi naprawdę związanymi z inwestycją dużych pieniędzy w wycieczkę, w nieruchomości i tak dalej. Tutaj też jest w ogóle informacja, że być może ostatnio było zachwianie w rodzinie, jeśli chodzi o komunikację z ważnymi lub ze starszymi osobami. I rzeczywiście w tym tygodniu chyba to do Was w ogóle należy, żeby tutaj kogoś pogodzić. Ja w ogóle mam wrażenie, że ktoś może mieć problem, że Wasz partner bądź partnerka ma
bardzo bliskie relacje ze swoimi rodzicami lub w ogóle z rodziną. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta 7 monet, no a 7 monet to jest karta, która tutaj przedstawia elfa, prawie Legolasa z Władcy Pierścieni, tak troszeczkę wygląda. Ale w ogóle słuchajcie, jest to karta takiej cierpliwości, karta oczekiwania, karta robienia planów, dlatego jeśli rzeczywiście będą dodatkowe pieniądze, a tak mi się wydaje, że będą, to wy tutaj raczej odkładacie, rozplanowujecie, sprawdzacie, czy nie lepiej w ogóle nie ruszać oszczędności albo jeszcze więcej właśnie ich nazbierać, żeby w przyszłości zainwestować w coś, nie wiem, lepszego, droższego, jakkolwiek. 7 monet w ogóle mówi, że wykazujecie się dużą dozą cierpliwości i tak właśnie powinno być. Jeśli chodzi o kontakty z rodziną, dlatego że mogą tutaj wścibiać nos w nie swoje sprawy. Zobaczcie w Radzie karta 9 kielichów, czyli karta związana z robieniem sobie dobrze i przyjemnościami. No właśnie, nie mówię, żeby nie robić sobie dobrze, raczej robić, ponieważ ta karta sugeruje, że przyjemności w życiu też trzeba mieć, ale żeby tutaj nie wydawać za dużo pieniędzy właśnie na jakieś przyjemności, których nie musicie akurat mieć, albo możecie mieć je taniej, albo później, albo w inny sposób. Tak bym powiedział. No tutaj na pewno jakieś nie dla zakupów, na przykład, nie wiem, kolejnej pary butów, czy torebki, czy koszuli, czy coś tam. Czego nie robić, czego unikać? 8 mieczy, czyli karta, słuchajcie, klatki umysłowej. I teraz tak, o co chodzi? Klatka umysłowa w postaci, może lepiej nie rozmawiać z kimś dominującym w rodzinie, ktoś, kto może nawet ostatnio psuje atmosferę, bo będzie jeszcze gorzej, bo się pokłócimy, bo będzie foch i tak dalej. Ma nie być autosabotażu, tylko po prostu rozmawiać. 8 mieczy też w ogóle sugeruje, żeby nie stosować aż takiej ascezy i tak bardzo sobie nie odmawiać. Tak jak już mówiłem, w życiu też trzeba mieć przyjemności, wszystkiego naj. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i oczywiście życzę fantastycznego tygodnia. Sprawdzajcie czytania na czerwiec, które są już na moim kanale. Tutaj je gdzieś podlinkuję, ale też w opisie pod filmem i w komentarzu z czasówką. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo wówczas pomożecie mi w rozwoju go. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.